Witamy wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azel. Zapraszam również na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com. Dziękujemy za komentarze, subskrypcje oraz zrzutkę. W dniu dzisiejszym, 31 sierpnia 2023 roku, jesteśmy w Struer, w Muzeum Bank Olufsena. Spełniamy nasze marzenie, na które czekaliśmy wiele lat, aby tutaj dotrzeć i aby zrobić tutaj program o jednej z najwspanialszych firm, jakie znam, i bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Jestem strasznie podekscytowany i mam nadzieję, że będzie Wam się ten odcinek podobał. Także zostańcie z nami. Zapraszam. Muzeum Bank Olufsena w Struer. Rozpoczynamy tutaj naszą podróż z historią. Bardzo mi się tutaj podoba, gdyż no cóż, również tak jak w naszym muzeum zaczynają od Edisona, czyli pierwszej maszyny nagrywającej dźwięk. No i tutaj mamy pierwsze urządzenia Bank Olufsena, 1948 rok. Patrzcie, jak pięknie. No tu odtwarzacz CD oraz magnetofon szpulowy. To jest jedna z sal, oczywiście. Postaramy się pokazać Wam wszystkie sale. Ale zaczynamy od tej, bo akurat tutaj nikogo nie ma. Piękne kolumny Bank Olufsena. Oczywiście również można zajrzeć do środka. To nie są tylko same głośniki, ale właśnie ukryte jest dość dużo elektroniki w tych kolumnach. Tu, proszę bardzo, jest też coś takiego. Piękne urządzenia. Chodziliśmy oczywiście już i jest tu możliwość w kilku językach obejrzeć filmy oraz posłuchać coś na temat właśnie głośników. Można zrobić pewne eksperymenty tutaj z podkładaniem dźwięku. Bardzo ciekawe muzeum. Oczywiście bardzo polecamy każdemu, kto chciałby obejrzeć urządzenie Bank Olufsena na własne oczy. Pójdę zobaczyć, czy wycieczka już przeszła. Jeżeli wycieczka opuściła już główną salę, to oczywiście pokażemy Wam również te urządzenia, które Bank Olufsen produkował już później. I tak oto rozpoczynamy naszą przygodę z Muzeum Bank Olufsena. Foreningsstaters præsident John F. Kennedy er They are subjected to a critical evaluation. It is decided to set this model into production. The various parts of the receiver are placed in the cabinet, and the control buttons are screwed into place. Finally, they're ready to be launched on the market.
piękne urządzenia. Takie muzeum oczywiście nam się bardzo marzy, ale tu jest tylko Bank Olufsen, a ile pomieszczeń tu jest, ile powierzchni wystawowej. No cóż, będziemy mieli jeszcze dużo pracy przed nami, ale chcę Wam zaprezentować jak najwięcej urządzeń, które się w tym muzeum znajdują. Być może przyjedziecie kiedyś obejrzeć to na własne oczy. Pójdę teraz na dół. Tutaj jeszcze jest trochę osób. I zobaczymy, jak pięknie jest tutaj. W pięknym stanie. To jest oczywiście marzenie każdego muzealnika, żeby mieć eksponaty w tak pięknym stanie. Zwłaszcza te najbardziej stare. Przybycie tutaj było naszym marzeniem od bardzo, bardzo dawna. Zobaczcie, jak to pięknie było wykonane. To jest coś fantastycznego. Ta cała skrzynia, telewizor w środku, radio oraz gramofon. To jest niesamowite, ta politura. Piękne, po prostu piękne. Tak jak w Radiomuzeum w Szwecji, tam również były piękne egzemplarze starych urządzeń. Okazuje się, że Bank Olufsen robił dużo różnych urządzeń. Ciekawe, co to było takiego. Być może jakaś zmieniarka? Nie wiem. Kiedyś ta technologia wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tu pierwszy raz widzę z zamontowanym zegarem. Zobaczcie, jaki to jest piękny mebel w domu. Można powiedzieć, taka szafa grająca, ale jak ślicznie to wygląda. Dzisiaj to jest marzenie, żeby sobie coś takiego móc postawić. Ciężko oczywiście znaleźć te urządzenia Bank Olufsena, a gdzie dopiero w takim stanie. Jedno radio mamy, lampowe Bank Olufsena, ale no, musimy je odrestaurować. Nie da się ukryć, że
Nie jest w idealnym, perfekcyjnym stanie, ale jest w miarę kompletne. Gdy na te urządzenia patrzę, to naprawdę bardzo się cieszę, że pokonaliśmy tą drogę, że mogliśmy tutaj dotrzeć i wam to pokazać. Komu byłoby się dzisiaj chciało wkładać tyle pracy w stworzenie takiego urządzenia? Już chyba nie ma takich artystów dzisiaj, albo bardzo mało. Wrócimy teraz z powrotem na górę. To już są oczywiście nowsze lata. Czym nowsze, tym już trzeba przyznać bardziej proste. Aczkolwiek Bank Olufsen zawsze słynął ze swojego designu. Kolumny aluminiowe, bardzo ciężkie. Jedyny boombox Bank Olufsena. No i te piękne właśnie Beomaster 2400. Piękne gramofony. Te kolumny mamy w naszym muzeum. Ten magnetowid to oczywiście marzenie, żeby gdzieś go jeszcze dostać. Wideo 2000. No, w każdym razie to muzeum robi dużo większe wrażenie niż Muzeum Philipsa. W 1987 roku 3500
95 koron kosztował ten gramofon. To zresztą możecie zobaczyć, jakie były ceny. Te kolumny też posiadamy w naszym muzeum. 4995 koron, 87 rok. Te kolumny posiadamy, pęta również w naszym muzeum. BO System, 90 rok. Pamiętam, jak było to sprzedawane jako nowość w Niemczech i nie wierzyłem, że kiedykolwiek będę mógł to kupić. Cena 19 995 koron w roku 1990. Wieża. Tu mamy model Beocord 5000. My mamy 6500 w muzeum. Serię 6500. Pilot. Na szczęście też posiadamy w naszym muzeum tego pilota. Są telewizory. A tu mamy oczywiście Beosond 9000. To jeszcze byłoby marzeniem, żeby trafiło kiedyś do naszego muzeum. Fenomenalne. Bardzo bym chciał, żeby się to kiedyś trafiło, ale niestety ceny są dzisiaj nie najniższe. Taka była cena w roku 96. Te kolumny grają przepięknie. To są genialne. Subjected to a critical evaluation. It is decided to set this model into production. The various parts of the receiver are placed To przyznam się szczerze, widzę po raz and the control buttons are pierwszy w życiu. finally they're ready to be launched on the market. To jest też świetne. Beosond 3200, cena 19 000 koron. W 2003 roku tu już mamy CD, nie mamy magnetofonu. No i oczywiście to urządzenie świetne, 7995 koron w 2000 roku. Ta klapka się otwiera i tutaj kładziemy płytę CD, a ta antena, którą tu wam pokazuję, wyjeżdża elektrycznie w momencie, jak włączymy radio. Świetne, przynośne, można powiedzieć, takie urządzenie ogrodowo-terasowe. U nas gra to w naszej łazience.
Pięknie. I tutaj tak sobie myślę, że gdyby ktoś był, kto mógłby mi na jakieś pytania odpowiedzieć, bardzo by chętnie z kimś tu porozmawiał. Być może ktoś ma to możliwość i zna język niemiecki, ale nie wiem, czy mi się uda jakiekolwiek interview, że tak powiem, przeprowadzić, ale będę jeszcze odpytał. Jaki ładny pilot, był Master 6000 Commander. Wszystko u nich wyglądało zawsze inaczej niż marki japońskie czy niemieckie. A to jest prototyp. Aha. 69 rok. Może pokazuję już niektóre rzeczy po raz drugi, ale po prostu nie mogę oczu nacieszyć tym widokiem. Mam nadzieję, że Wam to również nie będzie przeszkadzać, jeżeli się coś powtórzy. 1550 koron w 59 roku. Jestem bardzo ciekaw, czy te urządzenia pracują, czy większość tych urządzeń jest nadal sprawna. To radio jest też bardzo fajne. Jedno z takich właśnie mamy w muzeum razem z kolumnami. To by jeszcze było takim trochę moim marzeniem. Stereo Automatic Bellmaster 900. 1295 koron w 63 roku. No dobrze, pójdę, spróbuję może kogoś o coś zapytać, znaleźć kogoś, kto może na jakieś pytania techniczne by się zgodził odpowiedzieć. A jeżeli nie znajdę, to popatrzcie jeszcze raz na to. Słuchajcie, nie mogłem się oprzeć, żeby nie zejść tutaj jeszcze raz na dół. Te piękne urządzenia lampowe stare obejrzeć i dopiero tutaj zauważyłem, że tutaj jest magnetofon drutowy. Dlatego wracam z tym filmem do Was jeszcze raz z dołu. I co ciekawe, zobaczcie ten magnetofon. Ja teraz dopiero mu się przyjrzałem. 55 rok. Cena 1795 koron. I tu mam magnetofon szpulowy razem z gramofonem. To jest dopiero skarb muzealny. I to działało. Jaka to musiała być technologia. Przecież to nie mogło się psuć co chwilę, więc musiało być to rozwiązane technicznie naprawdę w jakiś mądry, inteligentny sposób. Mega fajne. Mega fajne. No cóż, może Was chwilę jeszcze ponudzę tym tutaj. Co jeszcze raz oglądam, pokażę trochę cen. Jeszcze z tamtych lat, 48 rok, 812 koron. Wrócimy jeszcze do jednego lub dwóch urządzeń. Zwłaszcza to robi na mnie przeogromne wrażenie. Naprawdę. To jest... ładne reklamy z dawnych lat.
54 rok. 1605 koron. Zobaczcie, jakie piękne radio. No ale cóż, to już przecież byliśmy. Ja jeszcze pochodzę i pójdę jeszcze wam pokazać inne urządzenia. We are calling this the blue instruments. You can see they are blue. 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 And I have made some of them. That was what I started with when I was employed in 1970. 1970? 70, yes. I started with making some of these. For instance, the RV9 up there was my first instrument. Okay. And then we developed the computerized instruments to test the production. Oh, I see. Yes. And I was employed with that for 25 years. With instruments and test and so on. Later I was developing loudspeakers. And I think we should go downstairs. I can show you what I have been there. Yeah, okay, thanks. I'm sorry, the loudspeaker I was really involved in was Beolab 5. We don't have it here, sorry, because that was the greatest loudspeaker I ever made. But I also made, for instance, this one, the subwoofer, Beolab 2. Okay. And in the museum you have this high loudspeaker, very small. Yeah. Beolab 1. Penta. I have developed that too. Yes. Mommy, we have them at home. Yes, okay. We use them often. Yes, good. So it was very, very interesting to be a part of all the development of this loudspeaker here. Yeah. Yes. Jeżeli mogłabyś Aguś zapytać, gdzie leży tajemnica tego pięknego brzmienia Column Bank Olufsena? It's a secret because he asks what is the mystery of this fact that the loudspeakers sound so well. It's a secret, I think. The secret is we have some people who really is so passionate about the sound. The sound, yes. And when they have realized what sounds should be for this speaker, we are developing the electronics to do that sound. I see. That's a good thing. So it's from until we have reached the perfect goal. One, yeah. Yes. Perfect cloud. Yes. Yeah. Okay. So thanks a lot for taking part in our visit. Tak oto opuszczamy Muzeum w Struer. Fantastyczne muzeum, wspaniali ludzie. Poznaliśmy pana, który 40 lat pracował w tej fabryce. Naprawdę wspaniały człowiek. Zrobił nam bardzo fajną niespodziankę, którą pokażemy być może w następnym odcinku. No oczywiście w momencie, kiedy ten film będzie na YouTubie, to my już będziemy dawno w Polsce, ale cieszymy się bardzo, że mogliśmy tu przyjechać. Zachęcamy każdego, kto chciałby obejrzeć te urządzenia na własne oczy. A teraz jedziemy jeszcze do warsztatu, który serwisuje Bank Olufsena, dowiedzieć się być może jeszcze bardzo ciekawych rzeczy, no bo części nam ciągle brakuje i wiedzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia.